Patrzcie, na jaką pustynię trafiłem. Bardzo mi się podoba. Jest o wiele mniej ludzi. Jak tutaj w ogóle jechaliśmy, bo dojechałem do Jangye taksówką, ale za darmo. Ustałem i czekałem na stopa. Chciałem dojechać z tamtych kolorowych gór do Jangye na stopa i było mało samochodów. No i taksówka się zatrzymała i się pyta, czy jadę tam. Ja mówię, że tak, ale nie mam pieniędzy. A on mówi, okej. Zabraliśmy jeszcze trójkę ludzi. Na początku powiedział, że bierze 16 zł od człowieka do tych ludzi, co z nami jechali. A oni mówią, nie ma szans. No i w końcu wziął 8 za jednego człowieka. Dowiózł mnie do Jangye. No i miał rację co do autostopa. Jechaliśmy tutaj w tą stronę w ogóle, to wokół było właśnie, pokażę wam, taki krajobraz mniej więcej, czyli pustynia naokoło, droga ekspresowa i minęliśmy morze przez te całe 60 km w sumie z 6 samochodów, w czym jeden jechał w ogóle pod prąd, ale mój kierowca jakby nic sobie nie zrobił. No i dojechałem tutaj, zapłaciłem tutaj za bilet 44 zł, więc w sumie to będzie jakieś 120, dodaj 40, 160 zł. 160-170 zł. Ale jak na razie mi się podoba i dużo osób mówiło, że warto. Dopiero tutaj przyszedłem i jeszcze dużo do oglądania jest. I taki oto reportaż z Ping'an, czy jak to tam się nazywa. Jakiś ziomek próbował mnie jeszcze namówić na luksusową, taką jakąś wycieczkę, ale nie podobał mi się ani on, ani ta wycieczka. Że wycieczka mogła być spoko, tylko że musiałbym trochę zapłacić. Nie po to tu przyjechałem i poczułem zmęczenie jadąc tutaj, bo tutaj jeszcze 17 km się autobusem jedzie przez te stepy. Dotarłem na pierwszy spot i już się cieszę, że tutaj przyjechałem. Warto było, podobają mi się te widoki. Patrzcie. I bardzo się cieszę, że to jeszcze nie jest popularny w ogóle ten park, kanion. No i z tego co w ogóle słyszę, to tutaj jak nie większość to są Japończycy w ogóle razem ze mną. Kurde, niezły krajobraz. To jest przeogromne. Szczególnie w perspektywie tego, gdzie dojechaliśmy. Tak patrzyłem na kształt tej góry i się zastanawiałem, co mi przypomina kształtem. I myślałem, jak zajebiście by to wyglądało, jakby tutaj był wykuty Sfinks. Kształt już przypomina, żeby tylko go wykuć. Ile turystów by od razu przyjechało więcej. I to by naprawdę zajebiście mogło wyglądać. Chciałbym wiedzieć, ile przeszedłem w Chinach schodów na przykład. Czy w Chinach przeszedłem tyle schodów, ile przeciętnie przechodziłem w ciągu roku. Myślę, że mogłoby tak być. Ale już mam inne plany na jutro. Mam nadzieję, które wypalą. Kolejne ambitne. Mianowicie chcę pojechać do miejscowości, która chyba się nazywa Xinling, albo jakoś tak. Jest to spora odległość. I chcę pojechać autostopem, bo mam trochę dość pociągów tutaj, a czasem tutaj autostop, tak jak już zresztą wam opowiadałem, naprawdę daje radę. Takie turbo mini cytryny, takie, że mniejszych już nie można mieć. Patrzcie, tutaj te patyci zapewne podtrzymują tą skałę. Ciekawe, czy uznacie to za śmieszne, czy uznacie to za głupie.
wchodzę w takie jeszcze bardziej dzikie tereny. Way in. Ale że gdzie, kurde? Nawet wiesi tu jest. Czy co, że kamienie na głowę mi rozpaść tutaj? To wygląda trochę jak jakiś żart. Ale będę próbował, ale bez kamery. Wygląda na to, że obszedłem już cały kanion. Już sobie wypatrzyłem ulubione miejsca. Nie wiem, czy do nich dotrę, bo są teraz problemy generalnie. W Chinach mucha. W Chinach, jeśli chodzi o niektóre miejsca, do których chcę dotrzeć, i są pozamykane dla turystów. Jest ostatnie jedno miejsce, do którego bardzo chciałem się dostać. I się okazało, że w tym roku je zamknęli ze względu na przebudowę. Co mnie bardzo nie pociesza. Ale zobaczymy, jak będzie dalej z tymi miejscami. Osły nam przebiegły drogę. O, i tutaj jeszcze są. Właśnie dojechałem do hotelu i się trochę wkurzyłem. Do hostelu, nie hotelu. No to wygląda na spoko jedzenie. Wziąłem prysznic, zjadłem i doszedłem do wniosku, że zostałem naciągnięty przez tego taksówkarza. Za dużo zapłaciłem, niepotrzebnie. Już poszło. Nic nie poradzę. Jestem już w Chanie. A tak wygląda Chanie. Centrum w Chanie. Dzisiaj mam ból dupy z powodu wydania 4 razy więcej niż powinienem wydać na wycieczkę. Jak to mówię, to jeszcze bardziej to mnie boli. Przyjechałem do hostelu i okazało się, że tam mają wycieczkę. Tą samą, na którą chciałem jechać, tylko by była jutro o 8 rano. I kosztowałaby mnie, no właśnie, 4 razy mniej. Czyli zamiast 120 zł wydałbym jakieś 30. Więc nauczka, zdecydowanie, i nauczka dla Was, jakbyście gdzieś się wybierali i gdzieś nocowali w hostelu. To w hostelu najprawdopodobniej do tego najsławniejszego miejsca mają wycieczkę. W ogóle to sobie tak pomyślałem, że w Chinach w ogóle wydanie 120 zł na jakąś atrakcję to już jest konkret atrakcja. I dopiero teraz się tego nauczyłem. Musiałem wydać te 120 zł, żeby to załapać. Generalnie Chanie, powiem wam, całkiem sympatyczne. Całkiem. Hello! I niezbyt dużo obcokrajowców, więc się gapią. I stałem w hostelu, czy mi pomogą jutro dojechać na ekspresówkę. Czy mnie podrzucą, bo to jakieś 10-15 minut. A wiadomo, wyjazd z miasta najgorszy. O, trafiłem na jakąś... Dobra, w sumie może nie jest źle. Ale ten targ był fajny, tylko że już zamykają. A se wrócę. A co mi szkodzi? A może tamtą drogą? Też powinno, chociaż ta droga fajnie wygląda. Ale już nie przyszedłem tu samym myśli bujać drugi raz tą samą drogą. Co ja jestem? Już będę... Nie ma opcji.
No tutaj to wygląda tak normalnie. Tak w sumie nie ma co pokazywać. Tylko się patrzą na mnie. Ale spoko. Także Lanzhou było bardzo fajny nocą. Tutaj może nie jestem O, zamknięta uliczka. Trudno. Tutaj chyba w dzień lepiej. Z kolei, no ze względu na ten ryneczek, który mi się spodobał tam, taki totalnie chiński. Dobra, już jest ciemno, więc nie będę pierdzielił głupot. Nie będę nagrywał. Schowam karty pamięci, schowam kamerę. No i... Aha, no i zmniejszyłem trochę jakość nagrywania filmów, bo naprawdę trochę szybko mi się zużyło. Także... Yo! Jak zrobię filmiki z tych filmów, co tutaj nagrywam i będziecie to oglądać, to do pożygu po prostu. Tak dużo tego będzie. O kurde chyba, a nie. Już myślałem, że są profesjonaliści. A se grają. Jest gorąco, ja pierdzielę. A na podwórku zajebiście przyjemnie. Kamera oczywiście. Mówiłem wam już, że trafiłem w najlepszą pogodę, jaka mogła być? Mówiłem. Ale bardzo się z tego cieszę, dlatego to powtarzam. Oh yeah! Tutaj wyższy level tańca. A, już słabe światło. Takie jedzenie dostałem w Janie za 12, czyli za 7 zł. Pachnie rewelacyjnie. Zobaczę jak smakuje zaraz, bo póki co to jest fest gorące. A cóż to? Milk fermented glutinous rice. Przejdę się, pokażę wam co jedzą. A tu chyba jest robiony makaron scrambled. A to jedzenie co ja jadłem, co mówiłem, że tak dobrze pachnie, to 100 razy lepiej pachniało niż smakowało. Tego próbowałem. Niedobre, nie wiem z czego to jest zrobione. No tutaj mniej więcej macie składniki. W następnym odcinku pokażę wam, że Chińczycy ściszają radio mniej więcej tak samo jak my. Pokażę wam wielką lodówkę. Będę mówił do was z namiotu. I pokażę wam, jak zgubiłem się w tybetańskim klasztorze.